Witajcie! Rozpoczynamy na naszym kanale nową serię. Cykl gruziński. Chcielibyśmy również spróbować czegoś nowego. Na naszych filmach między ujęciami planujemy wplatać komentarze i rady, jak zaplanować i zorganizować samodzielne wakacje. Pierwsza rada na początek, jak zacząć? Od biletów lotniczych, ponieważ wiemy, że wszystko jest uzależnione od tego, kiedy tam polecimy. Kiedy jak mamy już bilety lotnicze, można zacząć czytać, szukać i myśleć, co byśmy chcieli w Gruzji robić. Czytałam wiele blogów i poradników odnośnie Gruzji. Wybrałam miejsca, które mnie najbardziej interesują. Umieściłam je na Google Mapach, żeby sobie zwizualizować, jak to będzie wyglądało w całym kraju i żeby wybrać jak najbardziej optymalne miejsca noclegowe. Gdy już wszystko wyselekcjonowałam, wyeliminowałam zbędne i udało mi się stworzyć wstępny plan podróży, wybrałam 5 miejscowości, w których postanowiliśmy spać. Noclegi oczywiście szukaliśmy na booking.com, gdzie najłatwiej można znaleźć dobre noclegi, w dobrych opiniach, są naprawdę nieduże pieniądze. Po Gruzji faktycznie noclegi były dość tanie. Przed wyjazdem zakupiłam sobie 2 gadżeciki. Rozmówki polsko-rosyjskie. Bo w Gruzji wiadomo, obok gruzińskiego najłatwiej się dogadać po rosyjsku. Co jest prawdą, bo angielski to tylko w większych miastach i zazwyczaj u kelnerów, a tak to nie za bardzo. Ale co? Nie przydało się. Szukanie zwrotów, które mnie interesowały, trwało zbyt długo, więc co? Był zbędny. Drugim gadżetem jest mapa. Mapa papierowa. O, szukałam tej pocztówki. Mapa papierowa w razie gdyby były problemy z internetem, nigdy nie wiadomo, a dojechać gdzieś trzeba, więc dobrze mieć. Na szczęście, mimo tego, że Google Mapy wariowały momentami, nie potrzebowaliśmy korzystać z tej klasycznej wersji przewodnika, nawigacji, aczkolwiek przydała się w szukaniu ciekawych atrakcji na trasach naszych przejazdów. A teraz zapraszam Was na pierwszy film z cyklu gruzińskiego. Lecimy 14 godzinę. Nie jest łatwo. Wszyscy ledwo żyją. Jak wiadomo, na wakacjach, szczególnie organizowanych samodzielnie, mogą pojawić się problemy. Pierwszy poważny problem. Skończył się alkohol. Nie jest dobrze. Jesteśmy. To był bardzo męczący lot, może krótki, ale jakoś ciężko nam było. Ale doleciliśmy, jesteśmy w Kutaisi. Zobaczymy. Aha, nagrywasz, masz kapsla na tym. Chyba widzisz ty. Dubla trzeba wyglądać. Jeszcze raz. I dlatego taki czarny ekran, bo ja się dziwię, co to nic nie widać. Ujęcie drugie. Dolecieliśmy do Kutaisi w Gruzji. Jesteśmy właśnie na lotnisku. Idziemy zaraz odebrać nasz bagaż i będziemy zmierzać w kierunku Singani. Drugi poważny problem. No nie aktywowałam sobie wpłat z bankomatu i nie możemy wziąć pieniędzy, bo nie mamy internetu. Na całe szczęście Kuba ratuje sytuację. Jesteśmy w busiku, jedziemy do Singani. Pierwszy etap naszej wycieczki. Zobaczymy, ile nam zajmie, około chyba 5 godzin będzie jazdy. Po drodze zatrzymamy się na jakieś jedzonko, więc jakieś chinkali może dzisiaj wpadnie na talerzyk. Znacie
znacie te historie, nie? Przyjeżdżacie się do Gruzji na dzień dobry, czacza, wino i tak dalej. I sobie myślicie, nie? Jakie historie? Nie, to prawda. To jest prawda. Przyjeżdżacie i od razu daję wam czacze i wino. Naprawdę. Super sprawa. I teraz tak, jedną lemoniadę gruszkę, jedną tą lit. Dobre. Jak dziadkowe. Próbujcie. Dobra. No takie... Nie za pół wytrawne, to pół słodkie, dobra. To jest dobrze, że on tu siedzi. Bo będzie nam polecał. Obawiasz się, że ten? No obawiam się, że nie dojedziemy wrócimy trzeźwi? do domu. Z pierwszego dnia? Tu się tak żyje cały czas. Wjechało jedzonko. Jak wrażenia? W porządku. Naprawdę faktycznie to, co mówią o Gruzji, że tu jest luz blues, to jest rzeczywiście, bo czekamy już bardzo długo i zero jakichś takich reakcji i tak dalej. Wszystko takie, wiesz, na spokojnie, tu coś przyniosą, tam doniosą. No, mam nadzieję, że będzie dobre. Uwaga, proszę Państwa, będę próbować. Nie będę? Muszę mieć na Instagrama, kurde. Cwane. Jak mój drogi. Widziałem. Bardzo dobre. A ci go tam Ja mam pocisnęli, kurde, niesamowicie. Wszyscy na zdrowie, waszym familii, waszym rodzinom, żeby wszyscy dobrze dojechali, u was teraz kanikuły jest, żeby obratno też wracamy z Polski, dobrze dojechaliśmy. Dziękujemy, że poznakомились друг другу i do последних дней, я не wiem ile dni z wami budu, no widać, że dobry familia, widać, że dobrzy ludzie. Dziękujemy Piotrem, że poznakомились z wami. Kao Mardzios, na zdrowie. Na zdrowie. No tak, jest, od po-gruzińsku. Kao Mardzios. A Gamardziowa dziękujemy. Kao Mardzios, na zdrowie. Tam mówi sama. Żyjemy, Asia troszkę za nie mogła, więc ja poopowiadam. Mieliśmy tutaj króciutką przerwę na tak zwane siku. Sikamy do dziury, bowiem nie ma tutaj tradycyjnej toalety. Asia aż za nie mówiła, mam nadzieję, że na następnym postoju da radę. Jestem w szoku. No i co jeszcze? Tak. Ile? Dwa. No to 4 lata. To ile ten chleba ma być? Za 12 lat. Się tak robią te chlebki. Ale fajnie. Można foto? Tradycyjne chlebki.
Dojechaliśmy po 5 dniach jazdy. No nie 5 dniach, ale chyba z 6 albo 7 godzin nam wyszło, żeby spod lotniska dojechać tutaj. Jeszcze była przerwa na długi obiad, a że Gruzini się nie śpieszą. To też był bardzo zajęło. długi. To był bardzo długi obiad, tak. No i jesteśmy w Peter's Guest House w Singani. Oczywiście źle wypowiadam nazwę. To nie jest Singani, tylko Signagi. Nauczyłam się dopiero gdzieś drugiego dnia pobytu. Chyba jest, o tu. A prowadzący Lina i Piotr, bardzo fajni, sympatyczni Polacy, którzy się tu sprowadzili, więc fajne, jak to się mówi, można sobie po polsku pogadać. Tymczasem szybki luk na nasz pokój i będziemy się zaraz zbierać, żeby spać, bo jesteśmy wykończeni. Oj, taki. Łazieneczka w stylu włoskim, typu możesz świecić Jest czysto. jednocześnie. Schludnie, no. Niczego więcej Nie można na narzekać. szczęście chyba nie potrzeba. Tak, dokładnie. Także my zaraz się szybko myju idziemy spać i jutro rano zobaczymy, co nam Celinka przygotuje na śniadanko.